Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition, właściwie nie Console Edition i też zwykłym to było grane, bo gra wyszła i na PC i na konsolę i wybrałem dzisiaj dla Was dosyć słynny tytuł, czyli Call of Duty 4 Modern Warfare. Ciekawi mnie, czy Wy macie podobne spostrzeżenia i podobne przygody, jakie ja miałem z tą grą. Po części trzeciej Call of Duty, która również pojawiła się na PlayStation 3 między innymi i na Xboxie, bo tak naprawdę trójka była tylko i wyłącznie ekskluzywem konsolowym, zauważyłem, że trójka nie była aż tak dobra jak część druga. Widać było, że wykorzystanie innego silnika sprawiło, że ta trójka nie była tak spektakularna jak część druga, którą grałem na PC-cie. Ale jakby ta seria Call of Duty, tą trzecią częścią jakby utrwaliła ten stereotyp, że Call of Duty dzieje się podczas II wojny światowej. Nie było to oczywiście nic złego, bo w mojej opinii gra robiła wszystko oczywiście w jak najlepszym porządku, jeżeli chodzi o II wojnę światową, i to był taki tytuł, który naprawdę zrewolucjonizował trochę, myślę, że tak bym mógł powiedzieć, te gry z czasów II wojny światowej, a one nie były wcale takie rzadkie, bo mieliśmy jeszcze Modern Warfare, Call of Duty, mieliśmy Medal of Honor, oczywiście, i tam jeszcze jakieś mniejsze czy większe tytuły gdzieś tam się oczywiście pojawiały. I potem pojawiła się pierwsza zapowiedź Call of Duty 4 i okazało się, że seria zrywa z II wojną światową na rzecz konfliktów nowoczesnych. Pamiętam, że byłem wtedy dość, może nie zaniepokojony, bo wiadomo, że tam ciężko powiedzieć, że byłem zaniepokojony jakąś grą, tylko raczej byłem tak średnio tym zainteresowany i pamiętam, że odczułem to jako, że przecież hej, Call of Duty to zawsze II wojna światowa, robili to świetnie, a teraz idą w stronę nowoczesnych konfliktów, a było już tam kilka gier, które te nowoczesne konflikty przedstawiały i nie wydawało mi się, że jest miejsce na kolejną grę, która powinna to robić. I przyznam szczerze, że jakoś byłem średnio zainteresowany, aczkolwiek kiedy wyszło Modern Warfare, miałem tą wersję, na początku grałem na PC-cie, i mówię, sprawdzę, zobaczę co to tam wymyślili. No i słuchajcie, odpłynąłem. Coś takiego jeszcze w zasadzie w grach wideo się nie pojawiło. Gra oczywiście można zarzucać jej dużo, między innymi to, że to jest taki trochę samograj, że gra jest krótka, ale ta intensywność kampanii i pomysły, które mieli twórcy z Infinity Ward, to było coś absolutnie niesamowitego. I pamiętam, że po skończeniu pierwszego turu, czy tam pierwszego przejścia, od razu odpaliłem drugi raz i zagrałem jeszcze raz. I pamiętam, że byłem zachwycony tym, jak to zostało zrobione. Widać było, że Call of Duty potrzebowało trochę tego oddechu od II wojny światowej. Po 3 częściach to może jeszcze takie za duże słowo, że potrzebowało oddechu, ale widać było, że część trzecia Call of Duty nie jest tym, czym powinna być. Zwłaszcza, że tak jak mówię, gorzej wyglądała w mojej opinii niż część druga i to było widać, tak? I Call of Duty 4, ten Modern Warfare, po prostu wjechał na pełnej i po prostu porozstawiał wszystkich po kątach. I w zasadzie nie było chyba lepszej gry w tamtym czasie, jeżeli chodzi o konflikty nowoczesne, o konflikty zbrojne, niż Call of Duty właśnie Modern Warfare. Przede wszystkim były zrobione, to był właśnie ten bardzo fajny pomysł na tworzenie misji. Vince Zampella i Jason West, czyli dwóch głównych twórców z Infinity Ward, którzy nad tym pracowali, zaprojektowało tę misję w taki sposób, abyśmy mieli wrażenie, że bierzemy udział w blockbusterowym filmie. I to nie było proste, typu chodzi ludzik i strzela, bo tam oczywiście były jakby tak zwane skrypty,
które dla wielu graczy potem staną się zmorą kolejnych Call of Duty. Skrypty, czyli powtarzane pewne sytuacje, które nie są od nas zależne. Natomiast gdy grało się za pierwszym razem, no to po prostu łeb chciał eksplodować, kiedy się to wszystko widziało. Gdy grało się za drugim razem, no już było widać, gdzie te skrypty są, co musi się zdarzyć i może to już wtedy nie robiło takiego wrażenia, ale to pierwsze przejście Call of Duty Modern Warfare było tym naprawdę niesamowitym wydarzeniem. Oczywiście, tak jak mówię, no to w dużej mierze były te słynne misje, które były naprawdę dobrze przemyślane. Począwszy od totalnie jakby nieinteraktywnych misji typu jazda tym samochodem, kiedy wcielamy się w prezydenta, gdzie jedziemy to miasto zajęte przez żołnierzy, którzy tam zabijają cywili i tak dalej, latają samoloty, to jakieś czołgi jeżdżą. Pamiętam, że to było po prostu wow, nie? To oczywiście tam gry nie było w ogóle, bo tylko mogłeś głową ruszać, bo to była w zasadzie taka cutscenka, ale robiło to wrażenie. Podobało mi się też to, że w którymś momencie twórcy jakby poszli w fajny motyw i mówię tutaj o ostrzeliwaniu z działek i z rakiet z samolotu AC-130 w celu ratowania czy tam umożliwienia wykonania misji kapitanowi Price'owi. To też było niesamowite. Pamiętam, że kurczę, wrzuciłem to i tam, to była ciekawa rzecz, bo w zasadzie oprawa tam była żadna, bo to było czarno-białe, wszystko było malutkie, ale to jak to było, słuchajcie, zrobione, ten klimat, te rozmowy tych pilotów, kiedy wiecie, tam się rozmawiają podczas strzelania, gdzie siedzą sobie wygodnie gdzieś tam kilka kilometrów nad ziemią i po prostu prują do tych w ogóle ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, skąd te strzały, rakiety w ogóle, to było po prostu wow. No i ten pierwszy, pamiętam, że no, gra się zaczynała tym misją na Morzu Beringa, czyli tym atakiem na ten tankowiec, czy tam jakiś statek, tak? I to, jak to było zrobione, że miałem wrażenie, że bierzesz faktycznie udział w misji z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, że to było zrobione w taki sposób, że to są wyćwiczeni komandosi. To nawet przez chwilę w to nie wątpiłem, że to, jak to było zrealizowane, że w zasadzie mogłeś w ogóle nie strzelać i oni wszystko za ciebie mogli robić, a ty byłeś tylko osobą, która to oglądała, to było coś. Pamiętam, że miałem taką fazę, że po skończeniu Call of Duty bardzo chciałem obejrzeć film, który byłby w pewien sposób oddawał to, co czułem podczas grania w Call of Duty. I jakiś taki film faktycznie znalazłem. Nie był to jakiś specjalnie film ambitny, ale był właśnie taki film, nie pamiętam tytułu, ale to był właśnie film, który opowiadał o jednostkach specjalnych i tam mogłem doświadczyć tego na żywo, oczywiście z aktorami, ale to, co było w grze. I pamiętam, że miałem taką fazę, że chciałem strasznie obejrzeć właśnie. I pamiętam, że tam szukałem tych filmów, tam podrzucali mi tam Komando Foki i tak dalej, ale nie, tamten film był zupełnie jakby nieznany, tytuł zupełnie jakby nigdy o nim nie słyszałem, ale był naprawdę fajnie zrealizowany i jeżeli chodzi o to pokazanie tych akcji, no to tak, to było to. No ale oczywiście wisienką na torcie całej gry była misja w Czarnobylu, czyli w Prypeci. To, jak to zostało, słuchajcie, zrobione, to była po prostu magia. Już dla wielu osób ta misja, gdzie z kapitanem Macmillanem próbowaliśmy dokonać zabójstwa na Zakajewie w Prypeci, dla wielu osób ten pokaz tej Prypeci, czy to, jak zostało to pokazane w grze, było jedynym prawidłową wersją Prypeci. Dla mnie też. I pamiętam, że jak oglądałem potem zdjęcia, miałem kolegę, który był w Prypeci i pamiętam, że pokazywał mi zdjęcia. Ja mając w głowie to Call of Duty,
Modern Warfare, mówię, przecież to tak tam nie wygląda. Przecież tam wszystko jest szarobure, nie jest zielono. I miałem taką przez długi czas, pamiętam, że miałem taką fazę właśnie, że jedyną wersją prawidłową Czarnobyla jest ta z Modern Warfare i wszystko, co odbiegało od tego, było dla mnie nieprawdziwe. Nawet chociaż i też oglądałem jakieś tam, pamiętam, zdjęcia kiedyś, oczywiście no dużo tych lokacji się powtarzało, tak, ale to ten color grading, który zastosowano, był idealnym w zasadzie rozwiązaniem tutaj, czyli taki szaro-buro-brązowy i ja po prostu oglądając zdjęcia to nie było, to zupełnie nie jest to. Także miał ogromne znaczenie i ogromne znaczenie i taką wartość, w pewien sposób można powiedzieć poznawczą, ale no tak jak mówię, to było przekłamane, ale robiło to wrażenie, tak? No ale oczywiście oprócz tego gra była bardzo sprawnie zrealizowaną strzelanką, gdzie te misje, chociaż były króciutkie, no, zostawały w pamięci na długo. I to w zasadzie dzisiaj, kiedy myślę o całej serii Call of Duty, o tych wszystkich częściach Call of Duty, które grałem, a grałem w każdą Call of Duty, to chyba Modern Warfare jest jedyną grą, w której pamiętam w zasadzie wszystkie misje. Żaden inny Call of Duty nie mogę. Pamiętam urywki któryś misji. Tutaj pamiętam absolutnie wszystkie misje, każdą jedną, jak się przechodziło, co trzeba było zrobić, pamiętam. Natomiast no, taka była siła Modern Warfare w tamtym czasie. Natomiast no jeszcze oczywiście słynna, też nie interaktywna misja, ale robiąca potężne wrażenie, czyli ten wybuch bomby nuklearnej, kiedy jako amerykański żołnierz wyczołgujemy się z helikoptera, no i widzimy te zniszczenia, no to też robiło wrażenie, nie? To było takie, kurde, nie? Wow. I to, że giniesz, to było coś nowego, że jesteś głównym bohaterem, który ginie i później w serii Call of Duty będzie kilka razy, przynajmniej w Modern Warfare, będzie się właśnie przewijał ten motyw, że postać, którą lubimy, ginie. I to było fajne, bo to robiło wrażenie, bo wcześniej miałeś tą misję próbując zatrzymać Al-Assada i cały czas grasz tą jedną postacią i potem ona ginie i tak się zastanawiasz, jak to możliwe, że ginie? No przecież to jest niemożliwe, że tyle żeśmy razem przeszli, dlaczego ginie? I to było właśnie, to było mądre jakby w pewien sposób zaplanowanie całej tej akcji, żeby wywarło jeszcze bardziej na tobie wrażenie i dzięki, myślę, temu tą grę zapamiętałeś, tak, że dzięki takim w pewien sposób sytuacjom, które wpływały na ciebie i gra była po prostu niezapomniana. Celowo wybrałem do dzisiaj filmu wersję z PlayStation 3, która no niestety nie wygląda, jak wiecie. Te wersje tak naprawdę PC-towe, one się dzisiaj nawet bronią i jakiś czas temu ogrywałem Call of Duty 2 w wersji tej oczywiście PC-towej i ten Call of Duty nadal się fajnie broni. On wcale nie wygląda tak źle, jak się można spodziewać, ale widać było na wersji na PlayStation 3, która działała jedynie w 600p, no, że jest spory tutaj regres w stosunku do tego, co było na PC-cie. Głównie oczywiście chodzi o rozdzielczość i rozdzielczość tekstur. No to widać było, że to nie jest to samo, że na PC-cie oczywiście grało się w to o wiele lepiej, wyglądało to o wiele lepiej. Natomiast no, ta wersja na PlayStation, nie wiem czy na Xboxa, bo na Xboxa niestety w Call of Duty nie mam, ale ta wersja PC-towa no to tak średnio. A wybrałem dlatego, znaczy PlayStationowa, wybrałem tą grę dlatego z PlayStation, żeby w pewien sposób skonfrontować Wasze wspomnienia z grą, bo wielu z Was wiem, że grało na PlayStation 3. Pewnie po części tyle osób, co grało na PC, ale chciałem skonfrontować z osobami, które grały na PlayStation 3 i potem może grały w Remastered Edition, jak wyglądało oryginalnie to Call of Duty na PlayStation i ono nie wyglądało. Ale to było, słuchajcie, to też jest ciekawa rzecz, że pomimo, że ta gra nie wyglądała, no ona nie straciła nic ze swojej atrakcyjności tak naprawdę. Ona była nadal dobra, pomimo, że ta grafika była no,
kiepska, tak? Uważam, że była kiepska, ale nadal gra dowoziła to, co miała dowozić i to było, wydaje mi się, najważniejsze. No, koniec końców Modern Warfare oczywiście był dość mocno krytykowany za długość kampanii. No jednakże, tak jak mówię, no, miało się wrażenie, że kampania w Modern Warfare to jest tylko dodatek do fenomenalnego multiplayer, którym gracze zagrywali się do upadłego. Natomiast kampania była zawsze, to był moment, w którym kampanie w Call of Duty będą takim, myślę, że nazwałbym nawet czasami złem koniecznym. Będą kampanie lepsze, gorsze, one zawsze gdzieś tam będą się przewijały poza Black Ops 4, ale zawsze ja miałem zawsze wrażenie, że kampania, chociaż ja jestem jedną z tych osób, które kupują Call of Duty właśnie dla kampanii singlowej, ale zawsze miałem wrażenie, że kampania to jest tylko dodatek do multiplayera i potem oczywiście jeszcze do trybu zombie, natomiast było to taki z łaski na uciechę. Dorzućmy, żeby coś tam było. A zdecydowanie najsilniejsze to uczucie miałem podczas grania Vanguarda chyba, który był... Szkoda gadać. W każdym razie, czy dzisiaj Modern Warfare się broni? No dzisiaj mamy dostęp do wersji Remastered, który robi naprawdę fantastyczną robotę i to jest w zasadzie ten Call of Duty w nowej oprawie i jeżeli chcielibyście zagrać, to oczywiście polecam wersję Remastered, bo to jak zrobiono ten remaster, że wykorzystano nowy silnik, ale z absurdalnym wręcz poszanowaniem dla oryginału, to jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast no, ten pierwszy klasyczny Call of Duty Modern Warfare, no już dzisiaj ciężko się w to gra. No przede wszystkim dlatego, że jest ta niska rozdzielczość, tak? Chociaż trzeba przyznać, że udało się twórcom osiągnąć 60 ramek na sekundę, co na PlayStation 3 też nie było takie oczywiste, ale udało się to, no oczywiście kosztem niższej rozdzielczości i gorszych tekstur, ale coś za coś, tak? Natomiast uważam, że to jest absolutny klasyk dzisiaj i niewiele jest części w serii Call of Duty, które dociągnęły do poziomu Modern Warfare. Ja mam ogromny sentyment do tej gry. Najbardziej do tej wersji PC-owej oczywiście, bo w tą wersję PC-ową grałem na samym początku. Wersja na PlayStation kupiłem sobie później. Troszkę też, żeby skonfrontować sobie to, co grałem na PC-cie i no niestety to nie było tak dobre jak wersja PC-owa i myślę, że wiele osób się ze mną oczywiście zgodzi. Był jeszcze Call of Duty na Wii Modern Warfare, ale tego niestety nie grałem, także tutaj się nie wypowiem. Natomiast no jest to dzisiaj klasyk, tak? Jeżeli chcecie zagrać, zobaczyć jak kiedyś wyglądało Call of Duty, myślę, że warto spróbować. Oczywiście najbardziej polecam wersję PC-ową, niestety ta wersja z PlayStation 3 jest no taka sobie, jeżeli chodzi o prawa, tak? Znaczy ona dowozi te wszystkie feature'y, które były w wersji PC-owej, te wszystkie wydarzenia, cutscenki, skrypty i tak dalej, ale niska rozdzielczość i kiepska jakość tekstur niestety daje się mocno tutaj we znaki, więc najlepiej chyba zagrać tą wersję PC-ową. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jeżeli nie graliście, nie sądzę, że jest w ogóle osoba, która nie grała w Modern Warfare, bo to jest absolutny klasyk. Jeżeli nawet nie w tą wersję klasyczną, to w wersję zremasterowaną, to zagrajcie, zobaczcie, to jest nadal gra, która broni się fajnymi pomysłami, świetnymi misjami i no niezapomnianymi wręcz wydarzeniami, także polecam, naprawdę fajna gra. Call of Duty 4 Modern Warfare. Niestety piątka znowu troszkę będzie poniżej moich oczekiwań, ale to już jest historia na inny film. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.